Cześć! W Magenta Team wierzymy, że... Życie to? Rozmowy. Życie to rozmowy. A najlepsze rzeczy dzieją się wtedy, kiedy zaczynamy ze sobą szczerze gadać. Dlatego dzisiaj zapraszamy Cię do podsłuchania rozmowy, w której nie było żadnego scenariusza. Prawdziwej, bez udawania i bez ściemy. Może zainspiruje Cię do burzenia własnych barier, otworzy Cię na jakąś zmianę, a może po prostu utwierdzi w przekonaniu, że idziesz dobrą drogą. Dzisiaj rozmawiać ze sobą będą... Andrzej, kierownik działu obsługi klienta. Maciek, dział operacji sieciowych. Cześć. Zaczynamy! Cześć Maćku. Andrzej, my się chyba trochę znamy, co? No z tego, co przypomniałem sobie, to 2,5 roku. No tak właśnie. naprawdę. I ja to w sumie chyba nawet wiem, co ty robisz. Ja chyba też o No. tobie dużo wiem. Słabo. No ale wiesz co, może się okaże, że jednak wiemy źle, nie? Bo to zawsze takie trochę stereotypy. Mi się zawsze wydaje, że ty po prostu szybko obsługujesz problemy naszych klientów. Cała masa ludzi dzwoni i waszym zespołem, celem waszego zespołu jest po prostu szybko przechwycić te problemy, te frustracje naszych klientów ze strony technicznej i je ogarnąć, tak? Zgoda. Myślę, że dotykasz sedna. Odpowiadam za drugą linię techniczną i nie tylko techniczną, bo także i o reklamacje, za wszelkie sprawy, które są na drugiej linii w obsłudze Ale klienta. zaraz, a gdzie jest pierwsza? Pierwsza jest na hotline, w sklepach, własnych sklepach, w APS-ach, na czacie, we wszystkich takich, powiedzmy, jednostkach, które kolokwialnie nazywamy frontlinem. I faktycznie jest tak, że wszystkie te tematy, które nie zostaną zatrzymane, rozwiązane na pierwszej linii, trafiają do moich kolegów, koleżanek z działu. Ale odwdzięczę ci się, Maciek, też, że dużo też o tobie wiem, bo pracujemy ze sobą prawie 3 lata i mamy za sobą kilka projektów i z racji, że spotykamy się codziennie w pracy i codziennie też współpracujemy, to o technice wiem wiele. Ale myślę, że dzisiaj także bym chciał ci zadać wiele pytań, bo zawsze technika była dla mnie inspiracją i dla mnie, a mimo to wciąż uważam, że jesteście taką magiczną kulą, którą czasami chcę używać, żebyście rozwiązywali dla mnie, dla naszych klientów problemy. Powiedz mi, co jeszcze nie wiem o tobie, a co powinienem wiedzieć? O mnie czy o pracy? O pracy oczywiście. No tak, myślę, że o pracy. Wiesz co, pewnie ty to wiesz, nie, ale powiedziałem, że jesteśmy operacje sieciowe, nie? No, w firmach często, szczególnie w telekomunikacji, ta sieć się miesza z IT i często powstają rozdźwięki, co jest czym, więc dla nas sieć to jest mniej więcej wszystko to, wszystkie te urządzenia, elementy, mamy ich chyba na pewno ponad 5000, które obsługują ruch naszych klientów. Czy otwierasz stronę internetową i jakiś zestaw urządzeń odpowiada za to, żeby ta strona ci się otworzyła. Wyjmujesz telefon, próbujesz zadzwonić i znowu jakiś zestaw urządzeń łączy się ze sobą i sprawia, że możesz porozmawiać, tak? To jest dla nas sieć. I teraz to, co robimy, to jest sprawienie, aby to wszystko działało, nie psuło się, możliwie na tyle, na ile jest to możliwe, a jak się zepsuje, żebyśmy to szybko naprawili, żeby ten klient cały czas ten internet miał albo te rozmowy mógł wykonywać. Połowa sukcesu polega na skomunikowaniu tego, co zrobiliśmy dla klienta, a niekoniecznie, Tak. Znaczy oczywiście Absolutnie. należy zrobić dobrą robotę, ale to jest tylko połowa sukcesu, bo ten klient może do końca tego nie zauważyć. Może mu się wydawać, że to jest przypadek, że na przykład zaczęło działać, tak? No, zgłosił problem, minęło jakiś czas, działa i może Tak. sobie pomyśleć, przypadek, tak? Nic nie zrobili, a zadziałało. I ważne jest wtedy mu powiedzieć, i na tym żeśmy pracowali, tak? Zaczęło działać, bo my to zrobiliśmy specjalnie dla ciebie, tak? I to robi robotę, potem satysfakcję, wrażenie, że ta firma nasza faktycznie dba o to, żeby zgłoszenie o problemie potraktować poważnie, tak? Także jest to ważna rzecz. A może jeszcze coś, czego o sobie nie wiecie? Sprawdźcie nasze karty do rozmów. A cóż Bardzo chętnie. Cóż to są karty do rozmów? Poczekaj. Losujemy niezależnie. Ja z pudełka z prawej. Proszę. To ja wylosuję, żeby mieć większy komfort 3 i wybiorę Tak, jedno, odrzuć te które nie ewentualnie pasują. kompromitujące. Wow, jakie łatwe, ale to Ja dla sobie ciebie wezmę- będzie, ja wezmę Maciuś, sobie masz drugą. szczęście. No, Wygrywasz na loterii 5 milionów złotych albo zdrowe życie
dłuższe o 10 lat. Co wybierzesz? Baną, nie? No oczywiście, zwłaszcza, że To tylko było na Wiesz, rozgrzewkę. Za łatwe dla ciebie. pieniądze mam z T-Mobile, nie? Trudne pytania do ciebie wysyłam. Dobra, I to już i następne może dajesz, czy teraz ja ci wracamy? poczekam? Nie, bo to było takie tylko na rozgrzewkę, bo za łatwe było. Dobra. Przepraszam. Kurde, znowu łatwe. No, ale to poczekaj, no nie musi być... No musi być, jesteś moim wsparciem, zawsze musi być trudne dla ciebie. Wyobraź sobie, że budzisz się za 100 lat. Czy twój zawód dalej istnieje? O, dobre O. pytanie. Jak zmieniłyby się twoje obecne obowiązki? To jest dobre pytanie. Czy mój zawód istnieje? No za 100 lat. Myślę, że jeśli będą istnieć ludzie i ludzie będą musieli ze sobą współpracować, żeby coś zrobić, to zawód project managera, kierownika, lidera powinien powinien w jakimś stopniu istnieć. Oczywiście teraz jest mnóstwo AI, odniesień do AI i tego, co... Boisz się AI? Nie, no oczywiście, że nie, ale ja w ogóle widzę w tym nadzieję, bo zacząłem dostrzegać bardziej to, że technologia robi się tak skomplikowana, że to, co kiedyś inżynier, 2, 3 potrafili narysować na kartce, powiesić sobie na ścianie i powiedzieć, to tak działa, to teraz już jest to niemożliwe. Coraz więcej rzeczy, nawet dokumentacyjnych, muszą robić maszyny. I w AI-u to tak naprawdę jest ostatnia nadzieja, że ktoś nad tym zapanuje, bo powoli to się wszystko zaczyna, świat robi się tak skomplikowany, że wydaje mi się, że moja robota powinna się za 100 lat gdzieś tam odnaleźć. Jak definiujesz sukces i co jest dla ciebie jego miernikiem? Wow, zacząłeś od bardzo trudnego. No nie wiem, takie miałem. Sukces to radość chyba z tego, co się robi na co dzień i satysfakcja nie tylko na co dzień, ale w takiej dłuższej perspektywie. Chyba tak pierwsza kartka jest trochę o tym, ten pierwszy los, który był na rozgrzewkę, że chyba najważniejsze jest to zdrowie i radość życia. To są te sukcesy dla mnie. Może to filozoficznie odpowiedziałem, ale to jest mój sukces. No, trzeba być zadowolonym z siebie, nie? W pierwszej kolejności. Z tego, co się osiąga, z tego, co na co dzień mam, jaką mam rodzinę, jakich kolegów, koleżanki w pracy, że każdego dnia z przyjemnością idę do pracy i częściej jestem w biurze niż chowam się w domu. Zaprosiliśmy Was dzisiaj do podcastu, ponieważ wygraliście w naszym konkursie wewnętrznym Diamenty Magenty. Co to był za projekt? O Jesus, jak tak mówicie, to ja wiecie co, nawet przyniosłem wam ten gadżet. W sensie ten do wygraną. Dopiero sobie właśnie przypomniałem. To jest właśnie ten projekt, którym na co dzień się z Maćkiem chwalimy, ale cały team się chwali. Fall to Repair. Czyli to jest Fall to Repair, czyli to po angielsku jest, więc tak. My to nazywamy program poprawy doświadczeń klienta w ścieżce obsługi technicznej. Ścieżka obsługi technicznej to jest klientowi coś się zepsuło, dzwoni, rozmawiamy z nim, staramy się zrozumieć, a potem naprawić i powiedzieć mu, naprawiliśmy. To tak. Chyba o to chodzi i działaliśmy tak, żeby ten proces działał jak najsprawniej, a mierzyliśmy go w jaki sposób? 2 głównymi parametrami. Jedno to satysfakcja klienta. U nas w firmie to mierzymy medalią, czyli NPS-em, że ten parametr musi rosnąć, czyli raz satysfakcja klienta, a drugie jak naprawiamy, to róbmy to tak szybko, jak to możliwe i ustawiliśmy sobie taki parametr, który jest SL24, czyli chcemy wszystko naprawiać w 24 godziny. Bez względu na stopień trudności. Pamiętam z naszej prezentacji, którą najpierw zrobiliśmy, a potem przeczytaliśmy, że ten NPS to wzrósł nam w tym procesie o dobre 30 punktów, a czas... Nawet lepiej. Nawet lepiej, no tak mi się wydaje. Nasza firma celuje w 24 godziny, że 24 godziny dajemy sobie na rozwiązanie klientowi problemu i tam było 17 punktów wzrostu w czasie trwania tego projektu sukcesem dowiezionego Zgadza do tego się, SL. brakuje nam tylko kilka punktów do magicznej... Do 100. Do 90. Do 90, tak. Do 10, ale tylko dlatego nie mamy jeszcze tych 90, że mamy bardzo szybko rozwijającą się sieć FTTH i ta stacjonarka jest trudniejsza. No już nie zwalaj. Mamy co robić następny rok. Ale to jest jeden z przykładów projektu, bo to nie jest jedyny, który w obsłudze klienta razem z techniką robimy, bo od lat mamy nagrody. Ja już diamentów się naliczę wokół naszego teamu 5.
I to nie są jedyne nagrody, które obsługa klienta dostaje. A teraz to bym nazwał, to jest potrójna korona, bo to jest taki jakby zbiór. No Andrzej, naprawdę zbiór trzech. potrafisz się pochwalić, tak. To nie jest o mnie, Maciek, to nie jest o mnie. Tak, Zawsze ci tak, wtedy nie zgadzam się. To są takie momenty, w których rzadko, ale czasami się nie zgadzam z Maćkiem. To jest mowa o tym teamie, który tam przez te 3 lata pracował. Tak to jest. Nie, no, 100 ludzi. Mogę ich wymieniać, pewno 30 to z głowy wymienię. To nie jest nasza praca. Tego typu projekty w dużej organizacji jest trudno wprowadzić. Bo bardzo dużo jest tych nitek. ale za to efekty są spektakularne. No absolutnie, bo skala Jest inna. trudno, ale jeżeli Absolutnie. jest tą determinację, trzeba mieć przekonanie i kręcić się wokół jednej wizji. Ej, Dla mnie ten projekt był o tym, że o tych rozmowach, o tym, żeby otworzyć się na drugą perspektywę, a przede wszystkim perspektywę klienta. W tym projekcie ludziom uczestniczącym to się udało, bo zaczęliśmy się słuchać i to chyba jest ta rada, że nie wystarczy być mądrym, najlepszym w jakiejś dziedzinie, tylko jeszcze trzeba pociągnąć za tym, zapalić innych. Bo w szczególności w dużych firmach. I tak jak Oczywiście. mówisz, to samy jesteś drobnym jednak elementem, który niewiele osiągnie. To potrzebujesz teamu i ludzi. Tak, no to miałem na myśli, mówiąc o zaangażowanych. tej determinacji. No ta determinacja nie polega tylko na tym, że przychodzisz codziennie do pracy z tą wizją w głowie i siadasz i ją sobie wizjonujesz i wizualizujesz przed oczami, tylko starasz się namawiać, chodzić, zachęcać, inspirować, namawiać, zachęcać i robisz to Bo to jest wierzysz w to, gra co zespołowa. wierzysz w to, co Gra mówisz zespołowa. i ludzie zaczynają też w to wierzyć. Tak. Gra zespołowa. Z takich rad, które abstrahując, bo nie chciałbym łączyć to z Fall to Repair, ale ja mam 2 takie rady, które dla siebie często powtarzam i dla moich ludzi, że które warto pamiętać, przynajmniej na mnie to działa, że mawiam w szczególności w trudnych momentach, jak mi jest ciężko, że z każdej porażki można zrobić sukces. Na mnie to działa i często to też mówię w mniejszych zespołach, że drobne potknięcia nie są problemem, to zróbmy z tego sukces. To jest Znaczy jedna. mówisz oczywiście o wyciąganiu wniosków, bo to jest wyciągnijmy wnioski, znajdźmy pozytywy i... Sam możesz, Maciek, sobie wybrać płaszczyznę, Bo nie mówimy o zrobieniu PowerPointa, sukcesu. który pokaże sukces z czegoś, co było porażką. To nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Dokładnie ja mówię o tym, że nie ma porażki, z której nie możesz wyciągnąć dobrych rzeczy. To jest ten sukces. To zgoda. I to mnie przynajmniej buduje bardzo pozytywnie i chciałbym też na co dzień, często o tym mówię w swoich teamach, w swoich zespołach, że tak powinniśmy patrzeć, bo wtedy nam jest wewnętrznie dużo, dużo lepiej. I druga rzecz, którą ja zawsze staram się pamiętać, i to może taki być podpowiedź jeśli ktoś chciałby z tego skorzystać, to warto brać sprawę w swoje ręce, że to nie ma co się oglądać na innych. Nie stój z boku. Nie stój z boku, bo to nie działa. To w ogóle jest, jak zaangażujesz się w coś, to jest łatwiejsze, przyjemniejsze i satysfakcja jest w ogóle bez dwóch zdań najwyższa. No, lepiej kierować Ale trzeba się okrętem spocić. niż za nim płynąć, nie? No dokładnie. I właśnie tak, w praktyce burzy się bariery. To co, dołączasz?